Witaj podróżniku w moim świecie fantastyki. Miło mi, że ze mną jesteś i mam nadzieję, że słuchasz mojej powieści pod postacią audiobooka, która się tutaj znajduje. Wracam tutaj na kanał z kilkoma informacjami, ale ten film będzie krótki, więc myślę, że nie zajmie Ci dużo czasu, a chciałam coś po prostu ważnego też dla mnie przekazać. No ale zacznijmy od początku. Pierwszą kwestią taką dla mnie bardzo przyjemną jest to, że tak śmiało mogę już poinformować, bo nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłeś, ale udało się ruszyć wszystkie splasharty bohaterów. Jestem bardzo właśnie z tego dumna, bardzo się cieszę, że te postacie też mogły ożyć. Wiem, że oczywiście słuchamy audiobooka, więc głównie tutaj dźwięk jest ważniejszy, audio jest ważniejsze, ale dla mnie móc właśnie ożywić to wideo i zaproponować coś fajnego także właśnie na tą wizję jest ciekawe. I tak jak mówiłam, że będą właśnie bohaterowie i że będziemy ich sobie tutaj ruszać i pomogła mi oczywiście z tym moja koleżanka Sandra. Bardzo jej jeszcze raz dziękuję za to wszystko i udało się i właśnie od 8 rozdziału można wszystkich bohaterów oglądać, czyli jeżeli nie jesteś pewny, który właśnie bohater mówi swoją kwestię, wystarczy właśnie spojrzeć na wideo, żeby się właśnie przekonać, czy to jest Czerwony Generał, czy Król, czy Oblubienica. Myślę, że to jest też takie fajne ułatwienie, a jednocześnie gdzieś podkreśla całą tą atmosferę tej powieści. To był taki wstępny, myślę, że artystyczny, fajny news i dla mnie jest to też taki sygnał, że po prostu te audiobooki się rozwijają. W dalszym ciągu też oczywiście czekam, czy to na komentarze, zawsze nie zbieram uwagi, jak się słucha, czy dobrze się słucha, gdzie są błędy. Oczywiście nie mówię o samym tekście, bo wiadomo, że gdzieś ta gramatyka może mi uciec, gdzieś ta stylistyka również. Staram się oczywiście to edytować, staram się właśnie przedstawić Wam ten tekst w formie oczywiście słuchanej, w formie audiobooka, jak najlepiej ze swojej strony, żeby jak najlepiej to się słuchało wszystko. Walczę wciąż, czy to z decybelami, tak, żeby ktoś, nie wiem, kwestię mówi głośno, żeby troszeczkę go przyciszyć. Jest dużo z tym zabawy, ale mimo wszystko ja to lubię i też gdy mam więcej komentarzy, większą tą sondę od ludzi, tym łatwiej jest mi pracować i zwracać po prostu uwagę. Tak więc naprawdę nie bójcie się tutaj komentować, czy też pisać, nawet nie do mnie prywatnie, jest mail nawet. Serio, naprawdę czekam właśnie na takie uwagi, staram się po prostu to dopieszczać. Myślę, że z każdym tak naprawdę rozdziałem jest ciekawiej i bardziej profesjonalnie. Tak więc zapraszam naprawdę do słuchania. 2 dni temu wyszedł ostatni rozdział, którym jest rozdział numer 9. Zapraszam serdecznie oczywiście do słuchania, do śledzenia całej historii. Pracuję nad kolejnymi rozdziałami, o to się nie martwmy. Ale bardzo ważny news, jeden z takich najważniejszych, bo postanowiłam udostępnić audiobook także na platformie Spotify. A więc mamy do wyboru, czy to YouTube, ktoś woli na YouTubie, czy ktoś właśnie na Spotify'u, bo może jechać autobusem, czy samochodem, nie wiem, ale tak, albo właśnie gdzieś słucha i jest mu po prostu tak prościej i łatwiej na telefonie. Więc jak najbardziej zapraszam na Spotify. Można mnie znaleźć pod tym samym tytułem, profil, tak, to oczywiście ten mój świat fantastyki, ale tak samo jak będziemy wpisywać powieść Krucjaty krwi, ona też wyskoczy, tak więc zapraszam również na Spotify'a, zapraszam na lajkowanie tamtego profilu, bo to też mnie motywuje, też oczywiście sprawdzam, kto zagląda, czy nie zagląda, myślę, że to jest chyba normalne z mojej strony, więc jak najbardziej tutaj też zapraszam. Są naprawdę 2 platformy do wyboru. Jeżeli jest jakaś trzecia, chętnie o niej się dowiem. Na razie takiej nie znalazłam. Staram się po prostu o tym informować na każdym możliwym medium, czy to właśnie było na Facebooku, czy na Instagramie, czy również klasyczną plotką szeptaną. Ale tak, Spotify jest dostępny, jest tutaj także na YouTubie w linkach, można sobie wejść, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Ostatni news
a dotyczy samej krucjaty krwi. No, pracowanie nad nią, pisanie sprawia mi ogromną radość. No, nie mogę tutaj narzekać. Lubię tą powieść, tak jak wiele razy wspominałam, lubię nad nią pracować. Chociaż tutaj właśnie pojawia się pewien ząg, ponieważ mogę nad nią pracować tylko wieczorami po pracy, bo pracuję zawodowo. Klasyczne 8 godzin, tak? Ale wiadomo, po pracy też człowiek bywa zmęczony, no nie oszukujmy się. Pracuję tutaj również nad nią w weekendy, czyli poświęcam cały czas wolny właśnie na tę powieść, na audiobooki, na montaże. Też lubię bardzo montować, lubię bardzo bawić się właśnie w montowanie tych dźwięków, głosów. No naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność i muszę przyznać, że zawsze moim marzeniem było po prostu pracować nad tym, pracować nad swoją twórczością i moim marzeniem jest, i tak naprawdę są też takie plany, żeby poza Krucjatą krwi pojawiły się inne powieści na kanale. Najpierw oczywiście chciałabym po prostu skończyć Krucjatę, bo się na niej mocno skupiłam, nie chciałabym się tutaj rozbijać pomiędzy dwie powieści, czyli też może jakieś inne opowiadania, chociaż ja jestem z tych, którzy lubią pisać powieści grube niż opowiadanka. I tutaj właśnie postanowiłam otworzyć Buy Coffee. Nie wiem, czy ktoś słyszał o tej platformie, czy nie. Jest to platforma trochę taka wspierająca twórców, gdzie wpłacamy symboliczną kwotę. Oczywiście samemu też można dozować tą kwotę, jaką się chce. Postanowiłam ją właśnie założyć, żeby wspomóc to, co robię finansowo, ponieważ sama opłacam wszystkie te platformy, na których tworzę, montuję swoją powieść, swoją twórczość. I taka symboliczna kwota po prostu, no nie tyle dałaby mi takiego też kopa do działania, ale właśnie wsparła to, co robię. Nie lubię bardzo żebrać, nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałam po prostu ruszyć właśnie z czymś takim, że jeżeli widzicie twórczą osobę, jeżeli doceniacie po prostu jej pracę, to uwierzcie mi, że takie marne wydawałoby się 5 zł na kawę, to dla Was może nic nie oznaczać, w sensie, że to mało, ale dla takiej osoby jest to bardzo, bardzo dużo. Długo się powstrzymywałam przed podjęciem takiego kroku, bo właśnie tak jak wspomniałam, nie lubię żebrać, źle się z czymś takim czuję, ale znowu też bardzo chciałabym na tym zarabiać. Audiobook jest mimo wszystko za darmo, więc dla mnie każda taka drobna kwota za to, że po prostu jestem osobą twórczą, tworzę, piszę, rysuję, montuję, jest na wagę złota. I naprawdę bardzo dużo to będzie dla mnie znaczyło, że ktoś to docenia. Tak jak wspomniałam, audiobooki są za darmo, chcę, żeby pojawiło się ich więcej, tych opowieści. Chcę, żeby po prostu Wy, jako tutaj odbiorcy, podróżnicy w moim świecie, pokochali po prostu te powieści, pokochali tych bohaterów i chcieli po prostu więcej o nich słuchać. Stąd też właśnie pracuję nad wizją, nad ilustracjami, żeby pokazać. Owszem, no każdy ma swoją wyobraźnię, każdy powinien wyobrazić sobie tego bohatera czy sytuację na swój sposób, ale wiadomo, że ja tam próbuję co nieco przemycić od swojej strony, żeby Was tutaj naprowadzić. I tak jak mówiłam, mnie to sprawia naprawdę przyjemność. Chciałabym na tym zarabiać, chciałabym móc się na tym konkretnie skupić, pisać, montować. Nawet jeżeli by się udało, to też kogoś nawet zatrudnić, żeby mi pomógł. No ale właśnie, za pracę się płaci i ja nie jestem taka, że ktoś by tutaj miał mi robić coś za darmo. Nie ma takiej opcji. Oczywiście patrzę na to przez pryzmat takiej przyszłości, jeżeli by się udało, byłoby super. No na obecną chwilę jestem tutaj one man army, która wszystko robi z delikatnym wsparciem osób, które znają się na konkretnym medium i mogą mi tu poradzić. Blink, blink do Sandry. Tak, więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Wam za słuchanie Krucjaty, za to, że jesteście, że wchodzicie sobie właśnie na ten mój profil właśnie raz w miesiącu teraz. Ze względu na pewne prywatne sprawy nie jestem w stanie wrzucać tych 2 rozdziałów w miesiącu, dlatego będzie na razie po jednym. Chciałabym do tego wrócić i postanowię wrócić. Muszę trochę nadgonić pisanie,
No ale właśnie tak jak mówiłam, pracuję zawodowo, nie mogę się na tym w pełni skupić, więc niestety na razie jest po jednym rozdziale na miesiąc, ale tak, chcę do tego wrócić, żeby było ich więcej, żeby też może szybciej skończyć krucjatę, może właśnie na tym się bardziej skupić, żeby też pokazać wam inne moje twory literackie. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście, że słuchacie, że słuchacie też na Spotify i każde Wasze wsparcie, nawet komentarz jest mile przeze mnie widziany. Tak jak mówiłam, otworzyłam Buy Coffee. Kto będzie chciał mnie wesprzeć, będzie mi bardzo, bardzo miło. To wsparcie na pewno pójdzie, czy to na opłacenie właśnie tych platform, więc na pewno się nie zmarnuje. Czy będę w przyszłości robić kolejne też ilustracje do postaci, do krucjaty, bo chodzi mi o krucjatę. Myślę nad tym, na razie mam głównych bohaterów, więc oni mi wystarczą, ale ja mam coś takiego, że po prostu natchnie mnie, że ta postać powinna gdzieś tu się przewijać, więc pewnie będę ją tworzyć. I również mam Twitcha i tam sobie właśnie na żywo rysuję czy piszę, więc można się tam ze mną na żywo spotkać. Oczywiście poprzez czat, ale jestem, więc to nie jest tak, że się ukrywam. Tak więc zapraszam również na Twitcha. I to było wszystko, co chciałam przekazać, więc to właśnie ten film jest taki krótki, informacyjny. Tak więc streszczając, mamy wszystkie splasharty od rozdziału 8. Mamy Spotify'a, na którego zapraszam. Jeżeli oczywiście też chcecie po prostu przesłuchać, bo możecie słuchać na YouTubie, ale nagle stwierdzacie, że gdzieś tam jedziecie, lepszy jest Spotify, śmiało, naprawdę. On jest dla Was zresztą. I tak jak wspomniałam, otworzyłam Buy Coffee do skromnego wsparcia. Tak, Tipi? Tak, papuga się odezwała, nawet papuga mówi, tak, jest Buy Coffee. Do skromnego wsparcia całej mojej twórczości. Tak więc zapraszam Was. Mój świat fantastyki, krucjata krwi. No i zapraszam do słuchania, ale i oglądania.